Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji najnowszego projektora marki Wambo. Jest to model Wambo T2 Ultra. Samej marki myślę, że nie trzeba Wam przedstawiać, ponieważ jest to najpopularniejszy chyba producent projektorów domowych obecnie na rynku, oferujący swoje urządzenia w bardzo atrakcyjnej cenie, no i przede wszystkim urządzenia o świetnych parametrach technicznych. Nie inaczej jest też w przypadku modelu Wambo T2 Ultra, który sobie będziemy dzisiaj sprawdzać, ponieważ na pokładzie mamy w pełni certyfikowany system Android TV w wersji już 11. Mamy tutaj aż 500 ANSI lumenów jak na tak mały projektor, rozdzielczość 1080p, automatyczny fokus, automatyczna ostrość, automatyczne ustawianie kątów, rozmiar projekcji od 45 do 140 cali, dwa wbudowane 5W głośniki, czyli mamy tutaj 10 W mocy muzycznej. Jeżeli chodzi o silnik optyczny tego projektora, jest to całkowicie szczelna konstrukcja, zapobiegająca dostawaniu się pyłów, jakichś zanieczyszczeń do wnętrza, do lampy, dzięki czemu nie wymaga ta konstrukcja żadnej naszej ingerencji, czyszczenia optyki itd. Żywotność lampy 20 000 godzin, czyli też świetny wynik. No i jeżeli chodzi o poziom tutaj hałasu wentylatora w tym projektorze, to jest poniżej 30 dB. O pozostałych parametrach sobie powiemy jeszcze za chwilę, jak sobie uruchomimy projektor. Natomiast teraz zapoznajmy się z zawartością zestawu i samą budową, wykonaniem tego projektora. Jak widzicie w zestawie instrukcja obsługi, jest też pilot zdalnego sterowania i co ważne, jest to pilot Bluetooth, pilot z wyszukiwaniem głosowym, z obsługą asystenta Google, tak więc to na pewno na plus. Jak też pewno zauważyliście, mamy też przyciski funkcyjne do obsługi najpopularniejszych aplikacji VOD, takich jak YouTube, Netflix, Prime Video czy też Disney+. Do tego przewód zasilający do projektora. Jest to klasyczny przewód zakończony tutaj, jak widzicie, tą typową 8, czyli jak się domyślacie, zasilacz jest wbudowany w projektor, więc nie potrzebujemy tutaj dodatkowych elementów zewnętrznych, dzięki czemu ten projektor jest jeszcze bardziej mobilny. Jeżeli chodzi o samą budowę tego projektora, to zobaczcie, przede wszystkim świetnie wyglądający projektor pod względem designu. Bardzo dobrej jakości obudowa. Tutaj mamy matowe białe tworzywo na bokach, błyszczące tworzywo na froncie. Naprawdę ten projektor prezentuje się rewelacyjnie, jeżeli chodzi o wygląd. Głośniki po bokach projektora, tutaj na prawej i lewej krawędzi. Tylna krawędź, tutaj od góry jeszcze membrana pasywna od głośników. Mamy oczywiście otwory wentylacyjne, złącze zasilania, poniżej złącze HDMI, złącze USB oraz wyjście słuchawkowe. Od góry jedyny przycisk mechaniczny służący do włączenia i wyłączenia projektora. Pozostała obsługa z pilota zdalnego sterowania. I to, co mi się bardzo w tym projektorze podoba, to ten uchwyt 120 stopni, dzięki któremu, zobaczcie, możemy sobie ustawić projektor pod dowolnym kątem, czyli możemy wyświetlać na przykład filmy na suficie, na dowolnej ścianie, na ekranie projekcyjnym i mamy tutaj nad tym pełną kontrolę, bez konieczności stosowania jakichś tutaj dodatkowych podstawek, jakichś śrub regulacyjnych itd., więc jest to świetne rozwiązanie, bardzo praktyczne i też zwiększające jeszcze bardziej mobilność tego projektora. Jeżeli chodzi o tutaj podstawę, to zobaczcie, tutaj mamy powierzchnię podgumowaną praktycznie na całej tej podstawie, dzięki czemu ten projektor bardzo stabilnie będzie stał na każdej powierzchni. Dodatkowo jest też, jak widzicie, śruba do na przykład zamontowania tego projektora na statywie lub po prostu możemy go też przykręcić do sufitu i również przy takim montażu możemy też regulować sobie kąt położenia tego projektora. Ok, tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego projektora. Teraz sobie przejdźmy do sprawdzenia jego działania. Ok, projektor mamy już podłączony, no i jak widzicie, mamy tutaj na pokładzie system Android TV. Sprawdźmy sobie dokładną wersję tego systemu, czyli przechodzimy do ustawień, ustawienia urządzenia, informacje i to, co nas interesuje, to dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście certyfikacja dla Netflixa i jak widzicie, mamy tutaj w pełni certyfikowany Netflix. Druga informacja to właśnie wersja systemu Android i jak widzicie, jest to dokładnie Android TV w wersji 11. Jeżeli chodzi o poziom zabezpieczeń, to z 5 sierpnia 2024
Tutaj mogło być nieco lepiej, być może jakieś aktualizacje niedługo się pojawią. Druga rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to oczywiście pełna specyfikacja techniczna tego projektora i tutaj widzicie w IDE 64, że mamy na pokładzie procesor AM Logic, no i mamy tylko 1 GB pamięci RAM. To jest minus, jeżeli chodzi o to urządzenie, natomiast powiem Wam, że spodziewałem się tego, ponieważ w cenie do 1000 zł większość projektorów, praktycznie wszystkie, z którymi miałem do czynienia, mają właśnie 1 GB pamięci RAM. Tak więc tutaj tak to wygląda. 8 GB pamięci wewnętrznej. Natomiast jeżeli chodzi o sam procesor AM Logic, jest to procesor 4-rdzeniowy, rdzenie Cortex A35, taktowany zegarem 1800 MHz. Oczywiście nie będzie to jakiś demon prędkości, natomiast do oglądania filmów w aplikacjach VOD powinno to Wam w zupełności wystarczyć. Grafika Mali G31. No i potwierdzenie, że jest to wersja Android 11, Red Velvet Cake, Android TV, tak więc wszystko jak widzicie się zgadza. Sprawdźmy sobie jeszcze DRM Info, czyli właśnie zabezpieczenia WideVIN, które są niezbędne do wyświetlania materiałów w wysokich rozdzielczościach z aplikacji VOD. I teraz jak widzicie, vendor Google, to jest pierwsza ważna sprawa, no i druga, poziom zabezpieczeń L1, czyli bez problemu aplikacje VOD będą Wam się wyświetlały w wysokich rozdzielczościach. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, a mianowicie do ustawień i kalibracji tego projektora. Jak wiecie, mamy tutaj automatyczną regulację ostrości, zoomu i kątów. I teraz zobaczcie, jak to działa. Jeżeli poruszymy projektorem, to automatycznie uruchamia nam się ta automatyczna kalibracja. I projektor ustawia sobie kąty, ustawia sobie ostrość, ustawia sobie tutaj zoom, dzięki czemu ten obraz będzie najlepiej dopasowany do naszego ekranu. I jak widzicie, działa to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o tutaj zarówno ostrość, jak też właśnie ustawianie kątów. Natomiast nie jest to tak do końca może idealnie, jak w tych najdroższych modelach projektorów. Na plus natomiast należy zaliczyć równomierne podświetlenie i tutaj jeżeli chodzi o ostrość, to praktycznie na całej powierzchni ekranu ona jest tutaj całkiem niezła. Nie ma problemu z rozmytym obrazem na rogach ekranu, tutaj wygląda to całkiem nieźle, ale to sobie za chwileczkę jeszcze sprawdzimy. Natomiast chciałem Wam pokazać ustawienia w tym projektorze, czyli mamy tutaj specjalne menu do ustawień, gdzie możemy sobie zrobić korektę obrazu. I teraz zobaczcie, ostrość obrazu. Możemy oczywiście ją ustawić automatycznie, to co widzieliście przed chwilą. Tutaj jeszcze raz jest ustawiona sama ostrość w tym momencie. Możemy ustawić automatycznie właśnie dopasowanie tych kątów, natomiast możemy też zrobić to ręcznie. Możemy dopasować sobie, zobaczcie, ten trapez. Zauważcie, że wystarczy zaznaczyć tutaj wybrany kąt i możemy sobie tutaj regulować obraz. Możemy go rozciągnąć tak, żeby jak najlepiej był dopasowany do naszego ekranu, też do powierzchni ściany, na której ten obraz będziemy chcieli sobie wyświetlać. Następnie znowu mamy automatyczne wyrównanie ekranu, to co widzieliśmy. Mamy funkcję inteligentnego unikania przeszkód. Jeżeli na przykład na jakiejś tej krawędzi ekranu było na przykład gniazdko elektryczne, no to ten obraz zostanie automatycznie przesunięty w którąś stronę, żeby uniknąć tej przeszkody. Skala wyświetlania. Skala wyświetlania to jest nic innego jak automatyczny zoom. Jak widzicie, domyślnie mamy 100%, natomiast jeżeli potrzebujemy nieco zmniejszyć ekran, to nie musimy przybliżać projektora do ekranu czy też do ściany, tylko możemy to zrobić pilotem automatycznie. I to jest bardzo fajna funkcja właśnie w projektorach, z której ja często akurat korzystam. Przejdźmy sobie dalej. Mamy zdjęcie, czyli nic innego jak regulacja obrazu kolorów tym razem. Zobaczcie, jest kilka trybów. Domyślnie standardowy, natomiast możemy przejść ten tryb fajnie. Ten obraz nam nieco się zmienia. Możemy włączyć barwy ciepłe. Jak widzicie, teraz mamy taki dość mocno ciepły obraz. I możemy też skorzystać z trybu użytkownika, czyli ręcznie możemy sobie dodawać, odejmować poszczególnych barw, czerwony, zielony, niebieski, dzięki czemu możemy sobie skalibrować ten projektor tak, żeby dla nas był jak najbardziej ten obraz optymalny. I to jest bardzo dobra wiadomość, że taka regulacja się tutaj znalazła, ponieważ często te ustawienia fabryczne nie są odpowiednie dla nas. My na przykład wolimy bardziej ciepłe, bardziej zimne kolory, wolimy sobie to poregulować.
No i tutaj mamy taką możliwość właśnie w tym projektorze, więc ja uznaję to za duży plus. Tryb obrazu. Tryb obrazu, czyli tu mamy PC, no i znowu mamy ten tryb standardowy, ale możemy włączyć też tryb żywy, gdzie będziemy chcieli bardziej tą ostrość obrazu wyciągniętą do wierzchu. Możemy skorzystać z trybu miękkiego, jeżeli wolicie taki nieco bardziej rozmyty obraz. I znowu mamy też tryb użytkownika, gdzie możemy sobie już sami regulować dokładnie jasność, kontrast obrazu, nasycenie, ostrość, więc znowu mamy możliwość wyregulowania, dopasowania, skalibrowania tego obrazu dla naszych preferencji. I to jest bardzo istotne właśnie, jeżeli chodzi o tego typu projektory. I tutaj, jak widzicie, Wambo Wam to daje. Jeżeli chodzi o tryb audio, to znowu mamy tutaj tryby standardowy, tryb wiadomości, muzyka, film, sporty i też tryb użytkownika, w którym również mamy możliwość regulacji poszczególnych tutaj parametrów dźwięku, więc również w tym trybie audio możemy nieco pozmieniać. Jak grają głośniki, za chwileczkę sobie już posłuchacie. Możemy też oczywiście podłączyć głośniki zewnętrzne poprzez łączność Bluetooth lub też poprzez wyjście słuchawkowe, więc tutaj o tym pamiętajcie. Zarządzanie wejściami, kanał uruchomienia czy na projektorze, czy na źródle HDMI, czy na USB, to oczywiście do wyboru. Sterowanie HDMI urządzeniami zewnętrznymi, na przykład jakimś podłączonym dekoderem. No i tutaj źródło wejściowe sygnału, tutaj oczywiście, które ma być domyślne, więc możecie sobie to wybrać. Język oprogramowania mamy polski, informacje o urządzeniu, no i są też ustawienia zaawansowane, gdzie mamy metody projekcji i tutaj jest ważne, że możemy korzystać z tego projektora na kilka sposobów. Może być to projekcja przednia, tylnia, przedni sufit i też tylny sufit, więc w zależności od tego, jak go zamontujecie, to będziecie mogli sobie tutaj to ustawić. Uruchamianie automatycznej ostrości. Jeżeli nie chcecie, żeby to automat robił za każdym razem po poruszeniu projektorem, to możecie tę funkcję wyłączyć. Podobnie jak autofokus. Automatyczne uruchamianie klawiszy to oczywiście jest źle przetłumaczone, chodzi o kalibrację kątów. Tutaj również mamy automatyczne przesunięcie tych kątów, automatyczne unikanie obiektów, podręcznik użytkownika, aktualizacja systemu i reset do ustawień fabrycznych. To są wszystkie ustawienia, jakie znajdziemy w tym projektorze. Teraz sobie przejdźmy do aplikacji, jakie mamy zainstalowane. Tak naprawdę fabrycznie zainstalowany jest tylko Netflix, aplikacja YouTube, Prime Video. Natomiast jak widzicie, bez problemu doinstalujecie sobie Disney+, Maxa. Działa też player, możecie go zainstalować. Tak więc wszystkie najbardziej popularne aplikacje VOD jesteście w stanie na tym projektorze zainstalować. Jak one działają? Tutaj Wam pokażę tylko na aplikacji Netflixa. Zobaczcie, jak wygląda czas uruchamiania się takiej aplikacji. No może on nie jest najszybszy. Oczywiście wynika z procesora i też pamięci RAM, gdzie mamy tylko 1 GB. Natomiast jak widzicie, bez problemu jesteśmy w stanie tą aplikację sobie uruchomić i z niej korzystać. Ponieważ nie mam konta na aplikacji, to tylko Wam pokażę, jak ona tutaj działa, że rzeczywiście się uruchamia. I przy okazji słyszycie też dźwięk tego projektora. Wracamy do głównego menu. Podobnie to jest z pozostałymi aplikacjami VOD, więc nie będę Wam tutaj tego pokazywał, żeby nie zabierać Wam zbyt dużo czasu. Wszystkie te aplikacje się uruchamiają, działają, możecie z nich jak najbardziej korzystać. Pokażę Wam za to sklep Google Play, ponieważ jest to sklep, z którego będziecie mogli właśnie pobrać te aplikacje, których Wam brakuje. I jak widzicie, jest to klasyczny sklep pod Android TV, czyli mamy tutaj wszystkie aplikacje do obsługi pilotem danego sterowania. No i jeżeli chodzi o aplikacje z kategorii rozrywka, no to mamy tutaj Maxa, mamy CDA, Sky Show, Playera, Disney+. Są aplikacje takie jak TikTok, Viaplay i tak dalej. Jak widzicie, aplikacja od Kanał Plus, od TVP. Myślę, że nie zabraknie tutaj nikomu żadnej aplikacji, z której na co dzień korzysta, na przykład w swoim telewizorze, czy też w swoich urządzeniach, nie wiem, mobilnych. Tutaj też znajdziecie takie aplikacje jak Polsat Box, jak na przykład aplikacja Kodi, która też świetnie działa na tym projektorze. Tak więc jak widzicie, niczym ten sklep nie różni się od sklepu, który znacie z Waszych innych urządzeń. Są też oczywiście gry, w które będziecie mogli sobie zagrać na tym projektorze. Natomiast pamiętajcie, że specyfikacja techniczna tego projektora, tutaj głównie chodzi mi o tą pamięć RAM, no nie gwarantuje Wam jakiejś płynnej rozgrywki w jakieś tutaj bardziej zaawansowane tytuły gier.
więc raczej do takich prostych gier ten projektor się nadaje. A jeżeli chcecie pograć na czymś konkretnym, to oczywiście polecam podłączyć jakąś konsolę do gier za pomocą złącza HDMI, na przykład tutaj PlayStation lub też Xboxa i wówczas już grać sobie komfortowo na dużym ekranie. I to jest na pewno atut również tego typu projektora. Sprawdźmy sobie to, co najważniejsze, czyli jakość wyświetlanego obrazu. W tym celu przejdźmy sobie do aplikacji YouTube i zobaczmy sobie działanie tego projektora. Aplikacja również wygląda dokładnie tak jak na Waszych telewizorach czy też urządzeniach mobilnych. Mamy tutaj dostęp do wszystkich materiałów wideo. Mamy dostęp do wyszukiwarki, do filmów, gier, muzyki. No i teraz to, co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o ten projektor. Zaczynamy od planszy testowej i teraz możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda tutaj odzorowanie kolorów, jak wyglądają przejścia pomiędzy kolorami i też jak wygląda tutaj kwestia wyświetlania tego obrazu, czy linie są proste, czy tutaj są poszarpane i tak dalej. Jak widać, w przypadku tego projektora wszystko według mnie wygląda świetnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o ostrość, to możemy ją regulować też ręcznie z poziomu pilota z danego sterowania i możemy sobie jeszcze tutaj dopasować tą ostrość, jeżeli wydaje Wam się, że ten automat nie spełnił swojego zadania. Natomiast jak dla mnie ta automatyczna regulacja ostrości w tym projektorze akurat działa bardzo dobrze. I teraz zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o odzorowanie kolorów, rozkład kolorów, równomierność podświetlenia obrazu i też ostrości na rogach tego obrazu, no to wydaje mi się, że całkiem dobrze to wygląda i na pewno w tym przedziale cenowym jest to wyróżniający się projektor. Teraz przejdźmy sobie do wyszukiwania głosowego i sprawdzimy sobie jakość obrazu w rozdzielczości 4K, czyli korzystamy teraz z asystenta Google i wyszukiwania na pilocie danego sterowania. 4K demo. Ok, jak widzicie, wyszukiwanie głosowe działa, czyli możemy wyszukiwać materiały w aplikacji YouTube za pomocą głosu. No to teraz zobaczmy sobie jakieś przykładowe materiały wideo i zobaczymy, jak tutaj ten projektor sobie z nimi poradzi. Może na razie sobie ściszymy troszkę głos i zaczniemy sobie od rozdzielczości, jakie ten projektor obsługuje. I teraz zobaczcie, przechodzimy do ustawień i jakości wyświetlanego obrazu. Maksymalnie możemy wybrać niestety tylko 1080p przy 60 klatkach na sekundę i to jest wszystko, co możemy w tym projektorze ustawić. To jest trochę minus, ponieważ projektory za około 100-200 zł więcej mają możliwość wyświetlania materiałów 4K. Oczywiście ta jakość będzie później obniżona do 1080p i takie będzie wyświetlana na Waszym ekranie. Natomiast samo ustawienie wyższej rozdzielczości gwarantuje nam lepszą jakość obrazu. Natomiast ten projektor ma możliwość tylko wyboru jakości Full HD. I teraz chwilę sobie pooglądajcie. Przy okazji posłuchajcie sobie też, jak grają głośniki w tym projektorze. Oczywiście tak wygląda obraz w pomieszczeniu, który jest całkowicie zaciemniony, natomiast chciałem Wam pokazać jeszcze, jak będzie wyglądał ten obraz w pomieszczeniu, kiedy zapalimy sobie światło tutaj jakieś z tyłu projektora i zobaczcie, jak to będzie teraz wyglądało. Oczywiście jakość obrazu nam tutaj nieco spada,
natomiast cały czas mamy możliwość oglądania tych materiałów wideo. Oczywiście nie mówimy tutaj o oglądaniu w dzień w pełnym słońcu, tylko przy zapalonym tutaj lekkim oświetleniu z tyłu projektora. I tutaj jak widzicie, no ta różnica jest znacząca, natomiast pozwala ten projektor na oglądanie jednak materiałów w pomieszczeniach słabiej zaciemnionych. Tak więc to wydaje mi się jest też kolejny atut, jeżeli chodzi o ten projektor. I jeszcze zobaczcie to w jakichś szybszych scenach i posłuchajcie sobie też dźwięku. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows 8 teams on all sides. Copy that. Skutek czy taki będzie plan, ale uwaga, bo teraz Szoloj, Roland Szoloj, niebezpiecznie, 1-0, Węgrzy w 6 minucie obejmują prowadzenie. W polu karnym jest też Moder, wrzutka, linie celne, strzał głową, spędza się tutaj noc, zagranie w pole karne, Lovrencic się uderzył źle na nasze szczęście, Gergy Lovry. Oczywiście mamy też obsługę, jak wspominałem, Chromecasta, czyli możecie sobie przesyłać zdjęcia, filmy bezpośrednio z telefonu na projektor i wyświetlać je na dużym ekranie. I to by było chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać na temat tego projektora. Teraz sobie już przejdźmy do krótkiego podsumowania. Zanim sobie przejdziemy do podsumowania, to jeszcze kilka informacji na temat ceny tego urządzenia oraz tego, gdzie możecie ten projektor zakupić. Ja sprowadziłem sobie ten projektor do recenzji ze sklepu geekbuying.com i teraz widzicie aktualną cenę tego projektora. Natomiast będę miał dla Was również kupony rabatowe, które pozwolą tą cenę jeszcze obniżyć. Dlatego też sprawdzajcie pod filmem. Tam w opisie znajdziecie zarówno link do sklepu, jak też właśnie kod rabatowy na zakup tego projektora. Dlaczego wybrałem sklep geekbuying.com? Przede wszystkim dlatego, że projektor dostępny jest w polskim magazynie, więc czas dostawy to jest około 2 do 5 dni roboczych. Mamy tutaj bezpłatną przesyłkę, no i ponieważ dostępny jest tutaj w Polsce, więc nie ma dodatkowych opłat związanych z jakimś cłem, podatkami itd. Jest to już pełna cena tego urządzenia. Dodatkowo sklep oczywiście daje nam gwarancję na swoje urządzenia, więc będziemy w razie czego mogli zareklamować takie urządzenie, taki projektor. Tak więc według mnie jest to bardzo dobra propozycja i przede wszystkim bezpieczny zakup. Tyle odnośnie ceny sklepu. Teraz przejdźmy do krótkiego podsumowania. Jak widzieliście, projektor kosztuje poniżej 1000 zł. Ma na pokładzie system Android TV wersji 11. Jasność 500 ANSI lumenów, zamkniętą optykę, 20 000 godzin żywotność lampy, automatyczna regulacja ostrości, kątów, tutaj też zoomu. Do tego mamy też możliwość ręcznej regulacji zarówno właśnie ustawień obrazu, jak też jego kolorów, barwy, temperatury, kontrastu, więc możemy sobie dopasować ten obraz idealnie do naszych preferencji. Natomiast jeżeli miałbym wskazać słabsze strony tego projektora, no to tutaj może jedynie brakować większej ilości pamięci RAM, większej ilości pamięci wewnętrznej, no i oczywiście jak zawsze nie pogardziłbym większą jasnością, jeżeli chodzi o ten projektor, chociaż jak widzieliście w pomieszczeniach zaciemnionych radzi on sobie bardzo dobrze. Tyle z mojej strony. Jeżeli projektor Wam się spodobał, no to oczywiście tak jak wspominałem, link i kupon rabatowy bezpośrednio pod filmem. Ja ze swojej strony proszę Was oczywiście o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Chciałbym też, żebyście się dzielili Waszymi spostrzeżeniami, uwagami odnośnie tego projektora w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to również piszcie, będę w miarę możliwości starał się odpisywać. No i cóż, z mojej strony to by było tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!